kanale Ewa Marchewa. W dniu dzisiejszym zapraszam na przygotowanie chałki z serkiem waniliowym posypanej kruszonką. Do przygotowania chałki potrzebujemy 500 g mąki tortowej ekstra, 70 g roztopionego masła, 100 g serka homogenizowanego waniliowego, 2 jajka, 7 g suszonych drożdży, jedno opakowanie cukru waniliowego, 150 ml mleka oraz 3 łyżki cukru. Natomiast do kruszonki potrzebujemy 150 g mąki, również tortowej ekstra, 100 g masła oraz 100 g cukru. Użyję cukier trzcinowy, jeżeli wolicie, możecie użyć tradycyjny biały. I zaczynamy. Pamiętajcie o tym, żeby mleko było ciepłe. I tak. Drożdże, cukier, cukier waniliowy, jajka, mleko oraz serek waniliowy. Mieszam wszystkie składniki. Jak już połączycie składniki, dodajemy mąkę. Ponownie mieszamy. Ponieważ to jest ciasto drożdżowe, musimy użyć rąk. Ciasto przykrywam ściereczką i pozostawiam na 20 minut do wyrośnięcia ciasta. Ono wyrośnie tylko trochę. Ważne, żeby drożdże ruszyły na tym etapie. Później pozostawimy ciasto jeszcze na godzinę do wyrośnięcia. Ale na razie czekamy 20 minut i następnie dodam masło. Zobaczymy, jak wygląda ciasto po 20 minutach. Drożdże ruszyły. Dodaję masło i wszystko razem mieszam. Masło łączę z ciastem drożdżowym. Takie wyrabianie naprawdę sprawia dużą przyjemność. Pracuje się jak z masą plastyczną. Zobaczcie, nie klei się, odchodzi od ręki. Ciasto pozostawię na godzinę, jeszcze do wyrośnięcia pod przykryciem. Ciasto po godzinie wyrastania, zobaczcie, jak ładnie wygląda. Przekładam teraz ciasto na matę. Ciasto dzielę na 3 równe części. Z każdej części robię taki rulonik o długości około 35-40 cm. Możecie przymierzyć na długość foremki, którą macie do pieczenia. Drugi. Przygotowałam foremkę, którą wysmarowałam masłem i okruszyłam albo bułką tartą, albo kaszą manną. Ja użyłam kaszy mannej. Jak się domyślacie,
tych 3 kawałków trzeba będzie zapleść warkocz. Łączę 3 kawałki i zaplatam warkocz na przemian. Łączę i przekładam do foremki. Przykrywam ścieraczką i pozostawię do wyrośnięcia na 30 minut. Ciasto drożdżowe jeszcze rośnie, a teraz pora przygotować kruszonkę, czyli cukier, mąka oraz masło, miękkie masło. I łączymy wszystkie składniki. Ugniatając. Kruszonka, zobaczcie, gotowa. Czekamy jeszcze chwilę na ciasto drożdżowe. Mam chwilę, więc rozbijam jajko. Małe. Jajko rozkłócam. O tym jajku nie wspomniałam w przepisie na początku. Jeżeli chcecie, nie musicie dodawać jajka. Ja dodam, ponieważ wtedy skórka chałki będzie miała taki ładny, błyszczący odcień. Nadacie chałce blasku. Jajko wymieszane, posypka czeka. Na tym etapie możemy już rozpocząć rozgrzewanie piekarnika. Włączamy opcję termoobieg i ustawiamy temperaturę 180 stopni. Chałkę będziemy piec około 35-40 minut. Chałkę smaruję jajkiem. Następnie kruszę kruszonkę. Oczywiście podczas pieczenia musicie obserwować chałkę, czy jest już podpieczona, czy nie. Oczywiście każdy piekarnik jest inny i każdy inaczej piecze, jeden szybciej, drugi wolniej. Dlatego to Wy musicie obserwować właśnie, jak ona wygląda. Jeszcze nie wspomniałam o wymiarach foremki. Ma ona około 37 cm długości i 11 cm szerokości. Wstawiam do piekarnika rozgrzewanego do temperatury 180 stopni. Będę piekła opcja termoobieg około 35-40 minut. Chałka gotowa. Zobaczcie, jak wspaniale wygląda. Teraz pora ją ukroić. Zobaczcie. Zobaczcie. Jaka wspaniała bułka. Sprawdzimy, jak smakuje. Pycha. Chałka gotowa. Ale pachnie. Zobaczcie, jak wygląda w przekroju. Tylko z 2 jajkami, z serkiem waniliowym. 35 minut pieczenia. Jeżeli podobał Wam się mój przepis, subskrybujcie mój kanał. Ewa Marchela. Pozdrawiam, do zobaczenia i smacznego.